Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale Frontend Architecture, a dzisiejszym moim gościem jest Dariusz Kalbarczyk, który jest organizatorem konferencji JS Poland i NG Poland, które to są już teraz największymi konferencjami w Europie. Darek, dzięki, że zgodziłeś się uczestniczyć w nagraniu. I może powiedz coś o sobie, przywitaj się. Dzień dobry, cześć. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Nazywam się Darek Kalbarczyk. Od 9 lat zajmuję się razem z Julitą organizacją NG Poland i JS Poland. Dziękuję za miłe słowa, które powiedziałeś. Dokładnie. Tym żyjemy i to robimy. Robimy też od czasu do czasu warsztaty, a ja jestem programistą wieloletnim, który pracował w różnego rodzaju firmach jako konsultant i w pewnym momencie mogę później opowiedzieć, w jakim zdecydowaliśmy się, że zaczęliśmy organizować konferencję. Mhm. No właśnie, bo ty na początku, znaczy tak jak wspomniałeś, nie, pracowałeś jako programista, później przez jakiś czas organizowałeś zarówno i konferencje i dalej pracowałeś na dacie i teraz jakby od jakiegoś czasu już robisz tylko to. I w ogóle może skąd taka decyzja i dlaczego zrezygnowałeś w ogóle z programowania? Może nie tyle zrezygnowałem z programowania, bo to mnie strasznie jara i cały czas to robię, natomiast historia jest taka, że jak pracowałem w jednym z banków, chyba największym banku w Polsce, to miałem dosyć sporo czasu i w pewnym momencie dostałem czy sporo czasu, no jakby ta praca nie była aż tak bardzo wymagająca ode mnie. Miałem kilka osób, które między sobą, jakby rozdzielanie tej pracy polegało na tym, że ponieważ jej nie było zbyt dużo, to każdy chciał coś robić, więc tak śmiesznie wyglądało, bo my się trochę biliśmy o tą pracę. Ale ponieważ miałem dużo czasu i w pewnym momencie dostałem taki task, żeby znaleźć framework, który będzie frameworkiem frontendowym, który moglibyśmy użyć w kilku aplikacjach w banku. Zacząłem grzebać w internecie. No i wpadłem na Angulara i jak wpadłem na tego Angulara, to tak mi się spodobał, że zacząłem się go uczyć. Poszedłem w pewnym momencie do jednego z dyrektorów w banku i powiedziałem, że kurczę, no to jest super technologia, weźmy ją. To był jeszcze AngularJS wtedy. I pamiętam, jak powiedziałem mu, tak mi się to podoba, że kiedyś będę najlepszy w tej technologii. I on taki był zszokowany i mówi, dobra, no kurczę, no spróbujmy, tak, zobaczmy, co się wydarzy. To był jeszcze wtedy AngularJS 1.1 chyba. I ostro zacząłem się go uczyć i nazbierałem tak dużo różnego rodzaju notatek, że w pewnym momencie stwierdziłem, kurczę, może tak napisać książkę, zebrać to w całość i napisać książkę, ponieważ jestem wielkim fanem i zawsze byłem Helionu, to zadzwoniłem do nich i zapytałem ich, czy planują wydać książkę o Angularze. I oni powiedzieli, że nie planujemy. Mówię, a co by było, gdybym napisał taką książkę? To oni taki wiesz, w tym głosie takie... No dobra, to prześlemy tam materiały, jak to zrobić, nie? Z takim niedowierzaniem, dzwoni jakiś koleś i tam ni stąd, ni zowąd proponuje, że napisze książkę, nieznany zupełnie. No i jakby zobaczyłem, co tam trzeba zrobić, napisałem ten pierwszy rozdział i tam trzeba było zrobić plan marketingowy. No i zrobiłem ten plan marketingowy taki mega dokładny. Nie pamiętam, tam było ze 3 czy 4 strony A4 dokładnie wypisane, jak ja planuję tą książkę promować, czyli meetupy, konferencje, no wszystko, co było możliwe. Ja sobie to tam rozpisałem i wysłałem. I po, nie wiem, tam dzień później telefon i tak śmiesznie, taka śmieszna rozmowa, że wie pan co, nie wiem, co to jest Angular, nie mam zielonego pojęcia, ale bierzemy tą książkę.
I nigdy nie dostaliśmy przez tyle lat od żadnego z autorów tak dokładnego planu marketingowego. Więc co by to nie było i o czym by to nie było, to my to po prostu bierzemy. No i tak się to potoczyło. Napisałem tą książkę, ale miałem takiego strasznego, takiego z tyłu głowy, taki strach, jak się nie sprzeda, a jak obiecałem za dużo. Więc zacząłem cisnąć, zacząłem robić meetupy i te meetupy były tak naprawdę co miesiąc. I ja na każdym występowałem w tym meetupie. Na każdym meetupie występowałem przez pierwsze, nie wiem, rok czasu i ktoś jeszcze. No bo jakby ciężko zawsze było znaleźć jakiegoś tam speakera, a to było tak fajne, że na te meetupy, ponieważ to było coś zupełnie świeżego, przyjeżdżało 100-120 osób i one były z całej Polski. To nie tak, że na meetup przychodzi 10 osób z Warszawy, bo nie ma co robić, w tym 5 w ogóle nie wie, o co chodzi, tylko to były osoby, które były rzeczywiście jakby zainteresowane tematem i przyjeżdżały z całej Polski. To było coś niesamowitego. I w pewnym momencie jakby wracając, robiąc koło do konferencji, ktoś przyszedł, to nie był nawet mój pomysł, ktoś przyszedł i powiedział, kurczę, te meetupy są takie fajne, może zrobiłbyś konferencję. Ja tak mówię, konferencje? Zawsze lubiłem konferencje, jeździłem na różnego rodzaju konferencje, ale to jakby tak ale ta myśl zaczęła mi tam się, świdrować w głowie, taki po prostu świder. Kładziesz się spać, wstajesz rano i masz taki świder, a może jednak tą konferencję by zrobić. W międzyczasie ukazała się książka i książka okazała się mega sukcesem. Ona przez 9 miesięcy była w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedawanych książek w Helionie. Więc dla mnie to było z jednej strony takim szokiem, ale z drugiej strony jakby to był efekt tej pracy, którą włożyłem w promocję tej książki przez tyle czasu. No i to było niesamowite. No i mówię, dobra, no to spróbujmy to zrobić. Porozmawiałem właśnie z Julitą, z moją żoną, która powiedziała mi, chyba zwariowałeś. Ale jakby koniec końców mówimy, dobra, no to gdzie tą konferencję zrobić? Wymyśliliśmy sobie, no jeżeli już coś robić, no to zróbmy to z przytupem, więc zróbmy to na Stadionie Narodowym. Tam mają takie salki, taką salę dużą, która się rozszerza, że możesz mieć 100 osób, a możesz mieć, 5,000, nie? Może nie 5,000, no ale ileś tam. I zadzwoniłem i mówię, że mam taki pomysł na konferencję, chcieliśmy zrobić, ile będzie osób? Ja mówię, na meetupy przychodzi 120, to może 200 osób będzie, nie? No spoko, nie ma sprawy, przysłali mi tam cennik, wszystko, jakby umówiliśmy się, no i zaczęliśmy sprzedawać bilety. I po pierwszym, nie wiem, tam 2 tygodniach sprzedaliśmy te 200 biletów. No więc ja dzwonię do tej pani z tego stadionu i mówię, że sprzedaliśmy 200 biletów, ponieważ to robimy pierwszy raz, ja nie wiem jak będzie, być może będzie 300 osób, czy damy radę? No pani mówi, oczywiście, że damy radę, nie? I co 100 osób dzwoniłem do tej pani, bo co za chwilę znowu sprzedaliśmy 100, doszliśmy do 700 i ostatecznie na tej pierwszej edycji było 700 osób. I to było coś po prostu nieprawdopodobnego, niesamowitego, że jakby zrobiliśmy z niczego, mieliśmy tylko meetup tak naprawdę, mieliśmy książkę, ale przyjechały osoby z różnych części świata, to nie były osoby tylko z Polski. To jakby już wtedy, bo my jakby mocno się nastawialiśmy na to, żeby to była międzynarodowa konferencja, to już wtedy przyjechało mnóstwo osób z zagranicy. Oczywiście nie tyle jak na ostatniej edycji, bo ostatnia edycja to była zmiana zupełna zmiana proporcji, bo normalnie jak przez te lata wypracowaliśmy sobie, że było około 30% ludzi z zagranicy, tak na ostatniej edycji, tak w 2023 roku mieliśmy odwrotnie, czyli było 30% osób z Polski i 70% osób z zagranicy, więc to jest całkowity kosmos. To marzenie gdzieś tam się spełniło, bo chcieliśmy, żeby właśnie ściągać, idea była taka, żeby ściągać jak najwięcej mądrych głów do Polski, pokazywać im, że tu jest fajnie
ściągać jak najwięcej prelegentów, takich topowych i mieszać ich z naszymi prelegentami, którzy są również topowi, a może nie są aż tak bardzo znani. Więc taka była idea. Jeszcze jedna rzecz a propos pierwszej konferencji, bo to też jest taki śmieszna rzecz, bo bilety na konferencję kupują tak różne firmy, że teraz już mnie to nie dziwi, ale przy pierwszej konferencji pamiętam, jak uruchomiliśmy sprzedaż biletów o 12 chyba w nocy i rano, o 8 rano jestem w warsztacie samochodowym, nie pamiętam, tam wymiana oleju chyba i stoję pod samochodem i tam sobie oglądam, czy wszystko inne jest w porządku i dzwoni do mnie telefon. Odbieram, a tam w głosie coś takiego, służba więzienna, tam Gdańsk, załóżmy, nie? Pozdrawiam w ogóle chłopaków. A ja mam taki, pot na plecach, mówię, co ja zrobiłem złego, dopiero zaczęliśmy sprzedawać bilety i już dzwonią z więzienia, to jest właśnie, co my zrobiliśmy tam, co my tam namieszaliśmy, takie głupie myśli wszystkie i zanim on powiedział, że chcą kupić bilety na konferencję, to ja już miałem, wszystkie po prostu możliwe kombinacje, jakie są, nie? I nagle facet mówi, że chcą kupić, nie wiem, tam 10 czy 20 biletów na konferencję. Ja takie okej. I chodziło o to, że oni nie używają VAT-u i że trzeba było te bilety bez VAT-u i tak dalej i chcieli zapytać, jak to zrobić. Więc to było także i takich przeżyć było mnóstwo, bo służba więzienna to nie jest jedyna firma, która wydaje się kosmiczna trochę na zakup biletów na konferencję angularową. Bo zakon z Krakowa, już nie pamiętam, który dokładnie, bo mnóstwo różnych takich instytucji, które na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to jest niemożliwe, że oni mogą się znaleźć na takiej konferencji w ogóle, a koniec końców się znalazło. I przez te wszystkie lata doszliśmy do takiego stanu, że przyjeżdżają firmy, które mają, 20-30 osób z różnych części świata, przyjeżdżają tutaj, idą na konferencje, potem idą na kolację i traktują to jako taki wyjazd firmowy, czyli to jest oprócz tego, że spotykają się, bo czasem pracują zdalnie, ci ludzie są z różnych części świata, więc mają okazję się spotkać, idą sobie na jakąś tam kolację i tak dalej, a oprócz tego mają dzień wypakowany po brzegi wiedzą. Mhm. No to fajne, znaczy nie spodziewałem się, że takie dziwne właśnie miejsce będą jak jakaś służba więzienna czy jakiś tam zakon. Raczej myślałem, że to, znaczy tam przychodzą tacy zapaleńcy faktycznie nie, na taką konferencję, którzy są gdzieś tam żądni wiedzy, no ale to widocznie w takich miejscach to też gdzieś tam są, nie? Pewnie do jakichś tam programistów kupują. Oni robili system, służba więzienna, robią cały czas system w Angularze do administracji, nie wnikam do czego. Tak samo ten zakon robi, oni to są normalnie deweloperzy. To nie jest tak, że to są, za karę ktoś tam wysłany. Okay. Ludzie, którzy przyjeżdżają po konkretną wiedzę. Po inspirację, tak? Tylko, że jakby miejsce jakby nie sugeruje tego, że po prostu to robi, to nie wiem, rozstawi programiści w jakimś tam, nie wiem, software house czy w korpo. Tak, dokładnie. Ale to jeszcze wrócić do tej książki, bo ty w sumie zacząłeś się promować tymi meetupami, jak jeszcze jej nie napisałeś, tak? Czy w sensie w międzyczasie pisałeś? Pisałem książkę. Zadziałałem trochę tak, że zacząłem zwijać tą kulę śnieżną już dużo wcześniej niż przed wydaniem książki. Czyli jakby zacząłem ją promować, jeździć po całej Polsce po różnych konferencjach, mówić o tym. Zawsze pierwszy slajd to był cześć. Zacząłem właśnie, jakby mówiłem prawdę, zacząłem pisać książkę na ten temat, opowiem wam za chwilę o Angularze, a w książce jest to i to. Jakby zawsze tam ten wątek się przewijał, ludzie bardzo do tego podchodzili tak normalnie, bo to nie było żadnej ściemy, ja mówiłem wprost, kurczę,
i mam takiego cykora, że nikt jej nie kupi, więc postanowiłem o niej też powiedzieć. I potem jak już ta książka wyszła, tak samo jeździłem cały czas po tych konferencjach i przychodzili ci sami ludzie, którzy przychodzili czasem z tak zniszczoną książką, co było niesamowite, już przewertowaną tam dziesiątki razy. Przychodzili, żeby im dać, wiesz, autograf. Więc książkę promowałem jeszcze zanim wyszła, bo ja ją pisałem też 9 miesięcy, to śmiesznie się złożyło, taka dobra ciąża. Pisałem ją z Arkiem razem przez 9 miesięcy i później cały czas spędzałem na tym, żeby oprócz tego, że ją pisałem, no to jak tylko mogłem, to ją promowałem albo właśnie na konferencjach, albo na meetupach. No to na pewno masa roboty miałeś z tym, bo i pisanie jeszcze na meetupach, występowanie, pewnie jeszcze pracę jeszcze do tego dodatkowo. Tak, no cały czas pracowałem. Na szczęście pracowałem wtedy właśnie w tym banku, który był bardzo taki, którym mogłem sobie na to pozwolić po prostu, tak? Dlatego, że oni byli bardzo jakby też szczęśliwi z tego powodu, że oprócz tego, że wzięliśmy tą technologię, to mają wariata, który rzeczywiście się wszedł w to tak głęboko, że na każde pytanie jest w stanie odpowiedzieć. Więc to było naprawdę fajne. I dla nich, i dla mnie. Także to nie jest tak, że jakaś tam jedna strona wykorzystywała drugą, tylko to było po prostu jakby taka symbioza. Więc byli bardzo za tym i też mnie wspierali bardzo, więc to jest super. No ja z AngularJS-a trochę wchodziłem, już miałem gdzieś tam w wersji 1.3 czy 1.4. No i wtedy było dosyć sporo jakby artykułów na ten temat i przede wszystkim, że był znany problem ten digest loop. Podejrzewam, że jak ty jeszcze z nimi zaczynałeś tej wersji 1.1, tak, to jeszcze tam ludzie nie mieli pewnie z tym problemu z wydajnością. Nie, to były początki, tak, ale jakby trzeba też zrozumieć, że przed Angularem nie było niczego, no w sensie no było jQuery tylko i nic więcej, no jakieś a nie było Backbone? Tak, no było, ale to nie miało aż takiego, wiesz, takiej przyjemności pracy i tak. A czy to był mimo taki nie framework? Tak. Po prostu. Angular faktycznie wywrócił wtedy świat i Angular wywrócił wszystko do góry nogami, bo w prosty sposób zaciągasz jeden plik i wszystko ci działa i po prostu wiesz, i jedziesz, masz mnóstwo rzeczy, które robisz bardzo szybko. Wiesz, no to było super. No i miałeś tam wszystko, nie? Bo miałeś i formularze, i routing, i gdzieś tam te serwisy do pobierania danych. Tak. Więc ten development faktycznie przyspieszył. Nie wiem, czy właśnie Angular też nie był takim trochę boostem dla aplikacji SPA, nie? Czy w sensie dzięki temu się po prostu tak szybko rozwinął web i te aplikacje. Tak, dokładnie tak. To zaczęła przechodzić ta siła ciężkości też z backendu na frontend. Ten prosty frontend, który był, wiesz, który wszystko działo się na backendzie, a ten frontend był tak naprawdę, wiesz, trochę CSS-ów i HTML. Nagle okazało się, że można okiełznać ten JavaScript, który był już jakoś tam okiełznany przez jQuery. To jQuery było wykorzystane też w Angularze przecież bardzo mocno. To jakby tutaj trzeba to też jasno powiedzieć, że jQuery do tej pory jest używane i w milionach aplikacji na całym świecie. Natomiast no, Angular jakby zrobił o krok dalej i rzeczywiście wywrócił to wszystko do góry nogami. No tak, no, ale dobrze, że mi się stało. Tylko trochę później nie udźwignął ciężaru swojego, nie? Czy w sensie on nie był przygotowany po prostu aż na tak dużą popularność i na te problemy, przed którymi później staną, nie? Przynajmniej w momencie, w którym tam wychodził. Później oni próbowali tam dodawać i komponenty na przykład na wzór Reacta i tak dalej, nie? No ale to już i tak było chyba, nie wiem, już około 10 lat wtedy chyba Angular istniał, czy coś takiego, nie? Więc to i tak było szmat czasu. Wiesz co, ja mam na to trochę inną teorię, bo jakby Angular jest robiony przez Google'a i on jest robiony dla Google'a, no nie jest, okej, no jest open source, możesz z niego korzystać i tak dalej, no ale jakby przede wszystkim on ma służyć aplikacjom Google'a i ten pierwszy, który był zrobiony, on
spoko, pozamykał wiele problemów, ale nie wszystkie. I w pewnym momencie trzeba było wywalić go, co było bardzo bolesne dla społeczności i zrobić zupełnie coś nowego, na wzór, ale zupełnie coś nowego, coś, co będzie można robić rzeczywiście enterprise na tym i taki, wiesz, taki porządny. I przez to, jak Google ogłosił, że nie wspieramy już Angulara.js, społeczność się niesamowicie zdenerwowała i mnóstwo ludzi się obraziło i wtedy masowo ludzie zaczęli przechodzić na Reacta. I dosyć długo Angular musiał udowadniać, że wiesz, że nie jest garbaty, bo ludzie byli na to zdenerwowani, że tak się nie robi, nie? Że jest konferencja, bo pamiętam ten moment, jak wiesz, na konferencji chłopaki wyszli i mówią, że sorry, ale już nie będziemy wspierać Angulara.js. No i zrobiło się ogromne zamieszanie, więc ludzie przeszli na Reacta. Bardzo dużo osób przeszło na Reacta, stwierdzili, że sorry, zainwestowaliśmy w pieniądze, coś tam i takich rzeczy się nie robi. A z drugiej strony z punktu widzenia Google'a nie mogli zrobić inaczej. Po prostu jeżeli chcieli w ogóle zachować Angulara, musieli go przebudować na tyle, żeby mógł być używany tak jak jest teraz używany, w większości aplikacji Google'a jest używany Angular. I on, co powoduje, że używanie go jest bezpieczne, bo on już się nie wywróci tak jak Angular.js, bo jest używany w każdej możliwej, największej aplikacji Google'a, łącznie z Gmailem, łącznie z Cloudem. Cloud, który jest najważniejszym członem Google'owego software'u, jest oparty, wiesz, na Angularze, tak? Zresztą powstaje ten projekt powstaje w Warszawie od wielu lat, więc tak to wygląda. No tak, znaczy też uważam, że oni nie mieli innej opcji, jak po prostu go napisać od zera, nie? Bo po prostu no już nie było po prostu opcji, żeby rozwijać Angular 1 i go, wiesz, przekształcić do tego, co był dwójka. To były tak gruntowne po prostu zmiany, że nie dało się tego po prostu inaczej zrobić, nie? Ale myślę, że ogólnie dla frameworka wyszło to na dobrze. Nie wiem, czy dla społeczności, tak, do tej pory gdzieś tam ludzie, czy są projekty, wiesz, w których jest ten stary Angular.js, i jakoś muszę sobie żyć, czy po prostu je stopniowo przepisują. Jak ktoś tam był rozwijany, nie wiem, 5 czy 10 lat, tak, to ty nie przypiszę tego przecież w jeden dzień. No, ale teraz jest przynajmniej... Podoba mi się to, że oni wynieśli jakby lekcje z tych błędów, co zrobili i po prostu zaprojektowali framework od początku, tak jakby, nie? I od początku zaczęli go robić, tam nie wiem, oni jest 2 lata, chyba go dewelopowali, czy coś takiego, a jak wypuścili, to naprawdę po prostu było przemyślane. I teraz na przykład nawet te zmiany, nie wiem, taka silnika Eevee Engine czy coś, nie? To po prostu ten framework jest na tyle dobrze przemyślany, że dla większości użytkowników to jest po prostu niezauważalne. Ty tam nie musisz nic robić, nie? Ale jak na przykład porównać to do Reacta, tak? Poszli w hooki, komponenty klasowe, dalej masz niby wspierane, tak? Ale to zaraz masz generalnie dwa światy, nie? Czy w sensie albo piszesz w jednym, albo piszesz w drugim. I tak React jeszcze może jakby następny framework robili, to może też by do tego podeszli jak ludzie z Angulara, nie? Że po prostu najpierw usiąść, się zastanowić, co my chcemy osiągnąć, jak to po prostu ma działać i dopiero później robić. No akurat o Reakcie może nie mam jakiejś takiej dużej wiedzy, więc się nie będę się wypowiadał, bo w sumie od samego początku siedzę w Angularze i cały czas jeżeli robię jakiś projekt, to też robię w Angularze. I jakby przeszedłem całą tą drogę, tą sinusoidę od mega popularności na początku do potem tego takiego, wiesz, wkurzenia ludzi i spadku popularności. I teraz to, co zrobił Team Angulara, te wszystkie zmiany, te nowości, które wprowadzone są, spowodowały, że Angular znowu przeżywa renesans i staje się jakby z dnia na dzień coraz bardziej popularny, co też jest takim ciekawym efektem. Nie wiem, jak jest z Reactem, bo React
nie wiem na ile jest połączony ze społecznością, bo w tej chwili to, co się dzieje w Angularze, to rzeczywiście ten team angularowy patrzy na te prośby społeczności tak bardziej przychylnie, analizuje je i jeżeli tylko może to zrobić, to wdraża. Więc to jest naprawdę fajny moment dla tego frameworka. To w Reakcie nie wiem, jak to wygląda, czy nie śledzasz tak społeczności. Wydaje mi się, że część rzeczy adresuje, bo te całe hooki i te programowanie funkcyjne to chyba było odpowiedzią na to, że komponenty klasowe są zbyt trudne. Więc tam to też jakoś to adresują, nie? Ale tutaj wydaje mi się, że największa jest różnica taka, że React jest dużo prostszy i próg wejścia z niego po prostu o wiele mniejszy, bo załóżmy, jak tam programujesz, znasz już jeden framework, to tego Reacta się nauczysz tam, nie wiem, w weekend, tak? Angulara, żeby się nauczyć, no to kilka tygodni, tak? Nie, znaczy, podstawowe rzeczy może się nauczysz, ale wiesz, to trzeba bardziej porównać nie do nauki samego Reacta, tylko do samego ekosystemu Reacta, nie? Czyli i routingu, i formularzy, i jeszcze tam, nie wiem, 5 innych bibliotek, nie? No bo generalnie Angular to jest frameworkiem, a nie biblioteką i nauka tych wszystkich po prostu rzeczy, jak to robić, no to zajmuje czasu. Dokładnie. Też mam taką obserwację, w szczególności, znaczy to, co się dzieje właśnie też w Angularze teraz, to on jest upraszczany, żeby właśnie zmniejszyć trochę ten próg wejścia, żebyś nie musiał, wiesz, od razu poznać N rzeczy, żeby w ogóle cokolwiek zacząć robić, nie? Więc to też jest te sygnały, które są teraz i tak dalej. No dużo rzeczy, które powodują, że będzie ci dużo prościej zrobić projekt, bo nie wszystkie projekty są mega skomplikowane, tak? Większość projektów jest prosta i znaczy, no tak, myślę, że większość projektów na świecie jest prosta, tak jak jQuery używasz, bo jest bardzo proste, jest bardzo łatwe i łatwo go wpakować do strony i zrobić jakąś prostą funkcjonalność. Nie wszystkie strony muszą być, wiesz, SPA i z rozbudowanym interfejsem. Natomiast jak już muszą być, no to wiesz, no to wtedy taki Angular jest idealny do jakichś takich zastosowań enterprise, no jest idealny. Tak, bo w sumie wcześniej, jak jeszcze przed tymi zmianami najnowszego, nie pamiętam, chyba w 17 to weszło do sygnału i tak dalej, no to takie było rozróżnienie, że w sumie Angular głównie do Enterprise, do takich dużych, rozbudowanych projektów, tak, a brak do wszystkiego jakby innego. No być może, no jakby ja tak aż tam nie śledzę tych wszystkich dramatów, które są na internecie, który jest framework lepszy, czy tam która technologia jest lepsza, czy cokolwiek innego, bo aż to nie jest jakby, to też nie jest jakby takim moim punktem zainteresowań. Mi się podoba Angular od lat. Do moich rzeczy mi wystarcza, jest aż za dużo. Poza tym jakby lubię to, bo mi przypomina C-Sharpa i całą te rzeczy, które robiłem kiedyś w C-Sharpie na przykład. To wszystko jest ustrukturyzowane. I wiesz, też stąd być może stąd jest to moje uwielbienie do tego frameworka. JavaScript kiedyś dla mnie, pamiętam jak pisałem jakieś aplikacje w C-Sharpie i miałem coś do zrobienia w JavaScriptie, to było dla mnie, Jezu, no to było straszne. A potem ten JavaScript zaczął ewoluować, doszedł TypeScript, no i nagle się okazało, że kurczę, no że może być fajnie i wiesz, a jakby Angular no, integruje wszystkie te takie rzeczy, które mi się podobały właśnie w C-Sharpie i w .NETcie i dla mnie jest taki czysty, przejrzysty, jest nawet jak jest duża, skomplikowana aplikacja, to jest się w niej łatwo połapać, jak sobie ją poukładasz oczywiście, no bo wszędzie można zrobić bałagan, natomiast jak to poukładasz sobie, to jest bardzo przejrzyste, łatwe w utrzymaniu, no i już, no, także taka jest moja wizja tego. A czy to też często, jak ja z ludźmi rozmawiałem, którzy pracowali w typowanych statycznie językach,
właśnie każdy mówił, że no JavaScript nie, bo wiesz, bo nie bez tych typów, nie? TypeScript, no dobra, no TypeScript to już zerknę, ale właśnie, wiesz, a jak już masz coś, co łączy te wszystkie rzeczy, no to się trochę odnajduje, nie? Bo Angular faktycznie jest taki bardziej łatwiejszy jeżeli ktoś robił w backendzie, szczególnie w jakichś takich statycznie typowanych językach, no to się bardzo szybko w tym odnajdzie, bo i ma strukturę i typowanie i tak dalej i dużo jest jakby prostsze do tego. No JavaScript jest wolną Amerykanką, no. No, niestety. Ale dobra, ja bym wrócił jeszcze do tematu dzisiejszego odcinka, czyli porozmawiamy trochę o konferencji. I może bym cię zapytał w ogóle, czy ciężko się organizuje konferencję? To jest dobre pytanie. Czy ciężko się organizuje konferencję? Wiesz, można odpowiedzieć, jak dobry konsultant to zależy. Natomiast no my z Julitą pracujemy tak naprawdę przez cały rok na to, żeby zorganizować NG Poland i JS Poland. Wiesz, planowanie i logistyka, ogarnięcie tego wszystkiego zajmuje mnóstwo czasu. Zarządzanie, wiesz, budżetem, dobór prelegentów. Doborem prelegentów a zajmuję się akurat ja i polega to na tym, że oprócz tego, że oczywiście mamy CFP ogłoszone i tam można się zgłaszać i tak dalej, to zazwyczaj na scenę, żeby znaleźć się na tej scenie, to muszę tego prelegenta zobaczyć wcześniej. Muszę najlepiej, jak go zobaczę na scenie. Czy to jest, wiesz, meetup, czy to jest inna konferencja, ale jakby nie tylko wiedza jest ważna, ale ważna jest prezencja, ważne jest to, w jaki sposób przekazujesz tą wiedzę, dlatego że na konferencji nie ma czasu na to, żeby tam, wiesz, bawić się w jakieś rzeczy, to musi być po prostu dopięte na ostatni guzik, zważywszy, że robimy tak, że pakujemy maksymalną dawkę, pigułę wiedzy, jaką się da upakować w ciągu jednego dnia, czyli mamy 22 prelegentów jednego dnia. Robimy to po to, może powiem dlaczego, robimy to po to, że jakby ja sam, jak jadę na jakąś konferencję, jadę, nie wiem, do Stanów albo gdzieś tam i konferencja trwa od 10 do 3, to dla mnie to jest takie, kurczę, jechałem tutaj, wiesz, 12 godzin, leciałem samolotem i nagle okazuje się, że konferencja, no, nawet nie zdążyłem, wiesz, się za bardzo zaaklimatyzować i już się skończyła. Więc jakby patrząc to po sobie, wiem, że chciałbym więcej, w szczególności jak przyjeżdżam z jakiegoś dalekiego miejsca, a do nas przyjeżdżają ludzie z każdego zakątka świata, wiesz, Australia, Chiny, oczywiście Stany, no i cała Europa, północna, południowa, wiesz, jakby zachodnia, jakby z każdego jednego miejsca na naszej globie. I ja wiem, że jak ktoś tu przyjeżdża, no to nie po to, żeby wiesz, posiedzieć 2 godziny i jakby, więc staramy się upchać maksymalną dawkę wiedzy, jaką możemy zrobić i maksymalnie to zróżnicować. Nie zawsze to się udaje, żeby te 22 tematy były zupełnie inne, ale staramy się, żeby były jak najbardziej zróżnicowane, dlatego żeby że wiesz, z takiej konferencji niech trafi do ciebie 2-3 tematy, które rzeczywiście wejdą głęboko do ciebie, to już jest super. Wiesz, to nie o to chodzi, żebyś połknął całą tą pigułę tej wiedzy. Chodzi o to, żeby cię zainspirować różnymi tematami, a 3, może 2, może 1 trafi do ciebie w taki sposób, że powrócisz, mówisz, kurczę, muszę to zrobić, muszę tego spróbować. Bo ja wiem, czyli ja zawsze patrzę na siebie, jakby nie naśladuję innych konferencji, nie szukam jakichś, wiesz, inspiracji takich na siłę, zawsze patrzę na siebie, ponieważ jeżdżę bardzo dużo po różnych konferencjach i patrzę to, co mi się podoba. Zazwyczaj to, co mi się podoba się też innym, podoba się większości ludzi, którzy przychodzą na tą konferencję i stąd jest, wiesz, stąd też to, że te prelekcje zostały skrócone właśnie do 18 minut po to, że właśnie zobaczyłem sam na sobie, że jak jestem na konferencji, na której są prelekcje, które trwają, nie wiem, po 40 minut i trafi się prelekcja, która mi nie pasuje,
to dla mnie jest to 40 minut męczarni. Natomiast jeżeli są to krótkie prelekcje i nawet trafi się coś, co nie jest jakby do końca, do mnie nie przemawia, nieważne z jakiego powodu, czy temat mi nie pasuje, czy prowadzący mi nie pasuje, czy akurat chce mi się iść do łazienki, nie ma znaczenia. To jest tylko 20 minut. Więc 20 minut to jest takie, wiesz, to łatwo jest przykuć moją uwagę na 20 minut. To jest, znaczy, że łatwo jest przykuć też twoją uwagę i każdego innego człowieka. Więc 20 minut takie, około tam 20 minut jest, wiesz, jest takie optymalne. Stąd też te prelekcje są takie krótkie. To wymaga od prelegentów, żeby się mega skupić. I wiesz, i dać dawkę taką, mega skondensować tą wiedzę. Nie ma czasu na to, że wyjdę sobie i będę się drapał po głowie i powiem jedno słowo, a może powiem dwa. Nie, tutaj po prostu musi być, wiesz, dziab, 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 po prostu przećwiczone, dopasowane i wiesz, i powiedziane, pokazane. I to powoduje, że ludzie, wiesz, wychodzą z tych prezentacji, myślą sobie, kurczę, wow, mam niedosyt. I właśnie i o to chodzi. Masz mieć niedosyt, masz być zainspirowany, bo konferencja nie służy temu, żeby cię czegoś nauczyć, tylko ma cię zainspirować. Do nauki są warsztaty, możesz sobie przyjść dzień przed konferencją, zawsze robimy warsztaty, jest, nie wiem, 6, 8 różnego rodzaju warsztatów, 8 ścieżek, więc można sobie wybrać to, co cię dokładnie interesuje i skorzystać z warsztatów. Natomiast sama konferencja to jakby ma zupełnie inną rolę. Ona ma inspirować, ona ma powodować, że budujesz tę swoją sieć kontaktów. Ona ma powodować, że budujesz swoją markę osobistą. I w międzyczasie oczywiście łapiesz tą wiedzę, osłuchujesz się z jakimiś nowymi tematami, osłuchujesz się ze słownictwem, którego może wcześniej nie znałeś. I to jest jakby kluczowe, nie? Rozmawiasz z ludźmi, wymieniasz się, wiesz, jakby czasem, to jest tak, że czasem nawet jedno słowo, czy jedno zdanie, które usłyszysz na takiej konferencji, niekoniecznie od prelegenta, czasem od kogoś innego, z kim akurat rozmawiałeś, może zmienić całkowicie twoje życie. I ja w to wierzę i tak było nieraz, ponieważ ja patrzę na swoje doświadczenie, jak jeżdżę na różnego rodzaju konferencje, spotykam ludzi z różnych dziedzin, bo nie tylko na konferencje jakby programistyczne, ale jeżdżę też na konferencje poświęcone, nie wiem, marketingowi, tak jak, nie wiem, na przykład I Love Marketing, która jest jedną z moich ulubionych konferencji, która jest zupełnie poświęcona zupełnie czemuś innemu, a jest zrobiona w super sposób, jakby jest mnóstwo inspiracji i wiesz, i to jest dla mnie właśnie, to jest dla mnie ważne, czyli nie wiem, zgubiłem, o czym mówiłem na początku, ale tak, no mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Tak, myślę, że odpowiedziałeś, ale to jeszcze mi się odniósł do paru rzeczy, bo takie, chyba na początku NG Poland miał dłuższe prelekcje, tak? Bo jeszcze nie pamiętam, ale wydaje mi się, że byłem parę lat temu i tam były... Początki były takie, że mieliśmy 40-minutowe prelekcje. Tak, bo właśnie ostatnio bo tak na NG Poland byłem kilka lat temu, później właśnie nie było mnie przez kilka lat i byłem w tamtym roku poprzednim. No i myślałem, że te 20-minutowe to wiesz, takie za krótkie, co tam możesz przekazać przez te 20 minut, ale uważam, że to się sprawdza świetnie, bo jest tak jak, dodam jeszcze jedną rzecz do tego, co powiedziałeś, bo bardzo często właśnie na tych 40-minutowych prelekcjach to po prostu... jeżeli ktoś nie umiał robić prezentacji, to po prostu ty zasypiałeś, nie? Po prostu ktoś mówi jakimś monotonnym głosem, się zastanawiał, coś tam, nie było jakiejś dynamiki, to po prostu, wiesz, ty zasypiałeś, tak? Jeżeli pójdziesz teraz na inną jakby scenę, tak? No to wejdziesz w połowie, nie będziesz rozumiał, o co chodzi i tak dalej, więc tak jak wcześniej mówiłeś, nie? No tracisz to po prostu de facto 40 minut czasu. No i to też wymusza chyba na prelegentach taką podanie skondensowanej wiedzy, ale to też jest na plus, nie? Ta konferencja naprawdę była taka bardziej dynamiczna. Mi się mega naprawdę podobało i mam nadzieję, że też te inne konferencje pójdą po prostu tą drogą, że będą robili faktycznie te krótsze materiały, bo z punktu widzenia w sumie jakby takiego prelegenta, nie? Fajnie sobie, wiesz, na przykład jak masz 40 minut, możesz opowiedzieć historię i tak dalej, się do tego przygotować. W 20 minut już masz trochę ciężej, też się da, nie? Ale kurde, sam zgubiłem wodnik. Wiesz co, to też jest tak, że
są konferencje, które mają ileś ścieżek na przykład, nie? Masz ileś tam ścieżek i wiesz, i na tych ścieżkach, czyli jest, załóżmy, zaczyna się konferencja na sali głównej, jest, nie wiem, 500 osób i potem się rozchodzi na 5 różnych i masz tam po 100 osób, po 50 osób, po 20 osób, a czasem 10 osób na przykład w sali. No i teraz z punktu widzenia prelegenta, który leci tutaj na przykład ze Stanów i on ma swoją prelekcję i niech mówi nawet godzinę, a mówi dla 10 osób. To jest moim zdaniem słabe. I dlatego też robimy jedną ścieżkę, skracamy te prelekcje do właśnie tych 20 minut, że z jednej strony wymuszamy na prelegentach, żeby skondensowali tą wiedzę, żeby to było właśnie mega dynamiczne. Z większością tych ludzi ja jeszcze pracuję po prostu, mówię im, co mają zrobić, jak mają mówić. Często mówią tą prezentację przede mną kilka razy, zanim wyjdą na scenę. Mówię tu o tych ludziach, którzy nie mają jakiegoś takiego, wiesz, doświadczenia. Nie mówię o takich, którzy jeżdżą z konferencji na konferencję i dla nich to jest po prostu, wiesz, to są w swoim żywiole. Ja mówię o takich, którzy na przykład zaczynają swoją drogę. Bo takim też trzeba dać szansę, bo to jest właśnie super moment. Super moment, żeby zmienić życie takiego człowieka. Więc te wszystkie czynniki powodują, że ta konferencja, tak jak powiedziałaś, jest dynamiczna i to, że ona mi się podoba, to jest jedno, a to, że dostajemy potem ten feedback od ludzi, że to jest super, że ludzie mówią, kurczę, ten dzień jest tak wypełniony, że jedyne czasem, na co narzekają, to, że nie mają kiedy, wiesz, rozmawiać z innymi, bo jest tego tak dużo, jest tak dobre te prezentacje, że nie ma czasu, żeby sobie wyjść i pogadać. Mhm. I to jest tak naprawdę to jest jedyny zarzut tak naprawdę, jaki dostajemy, że kurczę, jak to zrobić, żeby robić, nie wiem, dłuższe przerwy, coś tam. I to wszystko jest spoko, no jakby ja to rozumiem. Natomiast ja wychodzę z założenia właśnie, że chcę tą pigułę zrobić najbardziej mocną, jak się da. I tyle. I ty masz do wyboru. Możesz sobie zrezygnować z jakiejś prelekcji, iść z ludźmi się spotkać, pogadać sobie, albo po prostu być na tej prelekcji, a z ludźmi gadać na przerwach, które no, może nie są jakieś tam najdłuższe na świecie, no ale jakby dają tą szansę, żeby pogadać ze sponsorami, pogadać z ludźmi, czy pogadać z prelegentami, którzy akurat wychodzą i można sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać, dopytać. Mhm. To jest tak, ale na przerwach też trochę ciężej te osoby złapać na tej oficjalnej, nie? Bo wtedy tam się tyle po prostu ludzi kręci, że znaleźć po prostu kogoś to jest tak jak igły w stogu siada, nie? Kogoś szukałem, to nie wiem, 3 razy przyszedłem, wiesz, całość i nie znalazłem tej osoby, bo gdzieś tam indziej poszła. Ale to tak jest też, jak mówisz, znaczy w sensie, no, jak chcesz z kimś pogadać, to jest o tyle fajne, nie? Że właśnie masz jakiś problem, ty wiesz, zaczepić prelegenta, to możesz z nim porozmawiać, no wtedy musisz wybrać, czy wiesz, czy chcesz z nim, nie wiem, pogadać i może ci pomoże rozwiązać problem, czy obejrzysz sobie prelekcję, no ale też później są nagrania, nie? Więc zawsze można do tego wrócić. Jako uczestnik dostajesz kilka dni później wszystkie nagrania, więc to też jest tak, że wiesz, no można odpuścić sobie jakąś tam prelekcję i po prostu wiesz, i sobie pogadać, a potem wiesz, a potem obejrzeć nagranie. Natomiast z doświadczenia wiem, że niewiele osób to robi, bo każdy chce być na żywo. Na żywo jest zupełnie inny odbiór niż nagrań. Co ciekawe, w ogóle jakby w tym roku też mieliśmy bardzo dużo ludzi online. I to jest tak, że wiesz, że te bilety są dokładnie w tej samej cenie, bo ludzie mogą sobie zmieniać do praktycznie do ostatniej chwili, czy chcą być online, czy chcą być on-site, czy do ostatniej chwili może nie, dopóki konferencja nie jest wyprzedana. Tak, bo tak jak w tym roku była już tam może miesiąc wcześniej była wyprzedana, więc już wtedy, no sorry, ale no nie można zmienić, czy chcesz być online, czy on-site. Ale wiesz, ale tak jak teraz ludzie kupują bilety w tej chwili, no to w każdej chwili można sobie, wiesz, na bilecie zaznaczyć, że chcesz być on-site, a możesz być online, jeżeli chcesz i dajesz nam tylko taką informację i to działa. Także z jednej strony są nagrania, z drugiej strony z doświadczenia wiem, że ludzie chcą być na żywo, dlatego że to jest zupełnie inny odbiór
jest się ciężko zmusić do tego, żeby siedzieć przed komputerem i oglądać konferencje. Zazwyczaj jest tak, że ludzie nawet, którzy są online, to oglądają jakąś część, potem sobie zostawiają na później i tak dalej, no bo to jest normalne, bo ciężko jest usiąść i siedzieć przed komputerem i się skupić. Co innego, kiedy jesteś na żywo, kiedy jest ta energia, kiedy bawisz się z tymi ludźmi razem, kiedy, wiesz, tam krzyczysz. No jest to zupełnie inna sytuacja, kiedy masz tą interakcję z prowadzącym, wiesz, konferencję, kiedy, nie wiem, ćwiczysz razem z tymi ludźmi, przeciągasz się. To jest zupełnie inaczej niż jak siedzisz sam przed komputerem. No nie da się tego nawet porównać w najmniejszym tym. Tak, ale dużo osób też przyjeżdża z zespołami całymi, nie? I to też jest wtedy inaczej, bo wiesz, obejrzysz jakąś konferencję, czy prelekcję, no i później po prostu dyskutujesz na ten temat właśnie z ludźmi z zespołu, czy to się sprawdzi w moim projekcie, czy nie, czy to jest jakby dobry kierunek, a może powinniśmy coś innego zrobić i to też, wiesz, to trochę, no zupełnie co innego, jakbyś siedział sam zamknięty w domu. Dokładnie tak. Dokładnie tak. A jeszcze bym wrócił trochę do tego I Love Marketing, bo wspomniałeś tę konferencję. Oni chyba są znaczy nie, na pewno najpopularniejszą konferencją marketingową. Nie wiem, czy w ogóle, znaczy oni, prelegenci, mówią, że to jest chyba najtrudniejsza scena na ten I Love Marketing, bo oni mają coś tam takiego zrobionego, że ci prelegenci mogą wygrać tam nagrodę. Chyba są nagrody pieniężne, nie pamiętam, czy pierwsze miejsce wygrywają, czy coś takiego, ale to całość powoduje to, że prelekcje, które tam są, to są naprawdę świetne, nie? Czyli w sensie te miejsca, które tam wygrywają topka, te 3, no to nawet jeżeli się nie interesujesz marketingiem, to po prostu można to obejrzeć do samego obejrzenia, bo to się świetnie po prostu ogląda, nie? One są albo zabawne, albo wiesz, takie bardzo energiczne, nie? I to mi się właśnie tam podoba. Jeżeli, nie wiem, chcesz się zainspirować, to może kiedyś też do wprowadzenia na NG Poland. Wiesz co, rzeczywiście I Love Marketing ma grywalizację. Polega to na tym, że każda prelekcja jest oceniana po zakończeniu masz w aplikacji, możesz sobie ją ocenić i prelekcja z najwyższą liczbą ocen wygrywa. Tam pierwsze 3 miejsca i to jest tak, że dostajesz dostajesz czek, który przekazujesz na wybrany dom dziecka, czy jakieś inne... Aha, ja myślałem, że to do prelegentów jest kasa. Tak było przynajmniej do tej pory. Nie wiem, być może się zmieniło, być może teraz dostają pieniądze prelegenci, ale chyba nie. Raczej jest to w taki sposób zorganizowane, że możesz wygrać pieniądze, które przekazujesz na dowolnie wybrany... Okay. Znaczy nie dowolnie, bo też jest lista tych, tak jak ja byłem ostatnio na I Love Marketing, to jest lista właśnie takich miejsc, które można wesprzeć. I to jest super, bo ta grywalizacja z jednej strony, jakby już pomijając ten aspekt, że tam wygrywasz pieniądze i je przekazujesz, ale jest to taki, powoduje, że jeszcze bardziej się starasz jako prelegent, żeby ta prelekcja rzeczywiście była taka, no top pod każdym względem, nie tylko merytorycznym, ale też tym, jak to pokażesz, jak dotrzesz do ludzi, bo to wiesz, jakby każdy element się liczy, jakby wychodząc na scenę, no nie ma takiego czegoś, że coś tam się nie liczy. Wszystko albo idzie na plus, albo na minus, więc jak, nie wiem, stoisz z głową spuszczoną i mówisz tam jakimś, wiesz, półtonem, to działa zupełnie inaczej niż jak masz bomby w oczach, wiesz, i mówisz do tych ludzi i jakby czuć tą energię od ciebie, wiesz, na kilometr. Więc i jeszcze do tego, co mówisz, tak? Bo to w jaki sposób mówisz, to jest jedno, ale to, co mówisz, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, czy to jest rzeczywiście coś, co wiesz, co do tych ludzi dociera, czy to jest jakiś utarty temat, który już, wiesz, nikogo nie interesuje. No tak, zgodzę się. Czy właśnie te wszystkie elementy mają znaczenie, że wiesz, jak mówisz, jakie pauzy robisz, jakąś prezentację i tak dalej, dynamiczną, nie? I właśnie to, co powiedziałeś, uważam, że I Love Marketing działa to świetnie, właśnie ta grywalizacja, nie? Że po prostu tam ten poziom jest, nie wiem, czy co roku coraz wyższy, ale po prostu no, naprawdę bardzo wysoki. I te osoby, które tam wygrywają, po prostu mają świetną, takie dynamicznie zrobione prezentacje.
I co myślę, że jest trochę do poprawy właśnie na NG Poland, bo niektóre, ja przynajmniej mam takie osobiste wrażenie, że było trochę za dużo sprzedaży na tych prezentacjach i nie wiem, może po prostu zrobienie takiej grywalizacji, bo jeżeli porównamy sobie te dwie konferencje, nie? No to na I Love Marketing tam bardzo dużo jest takich prezentacji, gdzie one ci pod jakby maską opowiadają historię i tak dalej. Tutaj na przykład są bardziej techniczne, nie? Dobra, dajemy jakieś rozwiązanie i tak dalej, nie? Ale na przykład nie masz, wiesz, takiego, nie wiem, jakiegoś schematu zrobionego. Część osób po prostu robi tak, że po prostu, dobra, zrobię prezentację od razu, idę się przygotuję, na przykład, nie? A ci na przykład stopki, ale w marketing, oni tam, nie wiem, tydzień czy dwa po prostu się do takiej prezentacji przygotowują, nie? To też jest zupełnie co innego, jeżeli ty do prezentacji się, wiesz, 2 tygodnie przygotowujesz, a jeżeli ją zrobisz dzień wcześniej. No wiesz, no, akurat u nas to myślę, że tam raczej się nie zdarzają przypadki, że ktoś robi dzień wcześniej, natomiast, bo to zawsze trwa czasem nawet kilka tygodni. Natomiast tak, oczywiście myślę, że grywalizacja spowoduje, że inaczej się patrzy, inaczej prelegenci będą patrzeć na to, bo to jest dodatkowy motywator. I wiesz, jak najbardziej się zgadzam z takim tym. Czy to zastosujemy? Tego nie wiem, zobaczymy. Zastanawiamy się od jakiegoś czasu nad tym. Nie wiem, jak przekonam sam siebie, bo muszę sam siebie najpierw przekonać do tego, żeby tak zrobić, to wtedy rzeczywiście tak będzie. Ja mam taką zasadę, że działam małymi krokami, powoli robię sobie te rzeczy w swoim tempie. Jakby wiesz, tych rzeczy, które można tam ulepszyć, jest mnóstwo. Ja sobie wybieram taką, która tam, jakąś jedną czy dwie, które są najbardziej takie dla mnie osobiście ważne i to robię. I to robię z zespołem, z Julitą. Więc wiesz, więc tak, no, ale tak jak ci powiedziałem, zastanawiam się nad tym już od jakiegoś czasu, bo na pewno to spowoduje poprawę tej wiesz, energetyczności, ta rywalizacja pomiędzy prelegentami na pewno zadziała no, tak jak wszędzie, no, zadziała lepiej. Taka zdrowa rywalizacja, tak? No bo... tak. A zorientujesz się, czy są jakieś konferencje IT, które coś takiego wprowadziły? Znaczy nie wiem, ja nie kojarzę. Znaczy pewnie konferencje, na których możesz oceniać prelekcje, jest dużo takich konferencji. Tak, ale to trochę inaczej. Tak, natomiast taka stricte grywalizacja, że prelegent dostaje coś za to, że nie wiem, są jakieś miejsca, pierwsze, drugie, trzecie i wiesz, i wręczanie nagród na koniec i tak dalej, to ja nie znam takiej konferencji. To I Love Marketing jest jedyną konferencją, która coś takiego robi. My wręczamy nagrody NG Award i JS Award. Tak a propos wręczania nagród, to są nagrody dla społeczności za taki aktywny udział w społeczności na różnych poziomach i to jest, wiesz, od ludzi, którzy tworzą bloga, YouTube, podcast, czy jakąkolwiek inną formę, po ludzi, którzy tworzą open source'owe projekty, po ludzi, którzy pracują w korporacjach i wykorzystują, nie wiem, Angularowe projekty czy JS-owe dla jakichś takich ważnych rzeczy, nie wiem, jak próbują poprawić jakość powietrza na przykład, czy cokolwiek innego, coś, co wiesz, jakby według nas jest takie znaczące nie tylko dla firmy, dla której pracują, ale też dla społeczności, w której się znajdują. I wręczamy te nagrody od samego początku, od pierwszej edycji. To zupełnie taki mój pomysł, który nie pamiętam już, jak to się stało tak naprawdę, że zaczęliśmy te nagrody, że w ogóle wpadliśmy na ten pomysł, żeby takie nagrody stworzyć, ale stworzyliśmy te nagrody, wybraliśmy takich ludzi, którzy warto było to dać i od pierwszej konferencji to jest niesamowity moment. Zawsze, kiedy wręczamy te nagrody i widzimy emocje
stoję na scenie, zawsze to robię ja i stoję na scenie i widzę emocje tych ludzi, którzy dostają taką nagrodę, to jak im się łamie głos, jak ludzie, którzy są dorosłymi, wiesz, czasem prelegentami, którzy zjeździli cały świat i tak dalej i mówią ci na tej scenie, że nie wiem, robią jakiś projekt open source'owy już od, nie wiem, 15 lat i nigdy nikt nawet nie powiedział im za bardzo dziękuję, wiesz, a tutaj dostają super nagrodę, która, wiesz, która jest, wiesz, no takim uhonorowaniem trochę tego, co robią. I to jest niesamowite. To jest niesamowity moment dla mnie, bo ja mogę dać trochę wdzięczności za to, że oni, że budują tą społeczność, która de facto przyjeżdża na tą konferencję i wiesz, jakby tutaj wszystkie te strony są zadowolone, więc nagrody to jest taki jeden z elementów, który jest niesamowity, takim trochę magicznym momentem w czasie konferencji dla mnie i mam nadzieję, że dla tych osób, które dostają te nagrody i mam nadzieję też, że dla ludzi, którzy siedzą na widowni. Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, czy do końca wiedzą, jak działają te nagrody, bo jakby, mimo że ja wysyłam maila i często proszę ludzi o to, żeby nominowali takie osoby, to nie każdy czyta chyba maile do końca, ale i tak tych nominacji dużo przychodzi. Więc z jednej strony mamy nominacje, które możemy wykorzystać i sobie przejrzeć, zobaczyć i zdecydować, czy taka osoba otrzyma tą nagrodę, czy nie, a z drugiej strony sami też robimy research, szukamy takich ludzi. Tak, no te nagrody to są super sprawą i też właśnie widziałem, jak nierzadko po prostu takie osoby są bardzo wzruszone po prostu tym, nie? Wychodzę do Stanów i faktycznie, no wcześniej, wiesz, dawały prezentacje taką, gdzie po nich naprawdę widać, że dali tych prezentacji tam kilkaset prawdopodobnie w życiu, tak? A wychodzi z tego na scenę i im się po prostu głos załamuje, to jest naprawdę, aż się udziela to bardzo mocno. No i super, że coś takiego robicie. I chciałem właśnie cię zapytać, to już trochę odpowiedziałeś, jak właśnie wyszukujecie te osoby, bo z tego co rozumiem, tak, to z jednej strony sami wyszukujecie, a z drugiej znaczy prosicie jakby osób, czy no społeczności, tak, żeby nominowali te osoby. Tak, prosimy społeczność, jest formularz, można go wypełnić i po prostu nominować taką osobę. I wiesz, jakby opisać dlaczego i my wtedy, wiesz, weryfikujemy to, sprawdzamy i jeżeli jest to, wiesz, coś, co jest zgodne z naszym sumieniem, to dlaczego nie? To jest super. A to jest później jakieś głosowanie, czy to jest wy decydujecie, do kogo ta nagroda pójdzie? Zbieramy się po prostu zespołem i rozmawiamy. Często pomagają nam też niektórzy nasi starzy prelegenci, którzy są z nami od samego początku i którzy znają to środowisko dobrze, więc wiesz, jak mamy jakieś tam wątpliwości, czy nie wiemy, kogo wybrać z iluś osób, to też wiesz, wspieramy się tymi naszymi prelegentami, którzy już byli, którzy dostali nagrody i także jest to taka, wiesz, praca trochę zespołowa. Siła ciężkości wiadomo, że jest na nas, że jakby na koniec dnia musimy zdecydować, natomiast wspieramy się A, społecznością, która nominuje, B, ludźmi, którzy już dostali nagrody. A wspomniałeś też, że nominujecie osoby, które gdzieś tam, nie wiem, w firmach wdrażają jakieś rzeczy i to rozumiem, że to są raczej zgłoszenia od społeczności, tak? No bo jeżeli ktoś pracuje w jakiejś firmie i wiesz, w ogóle nie występuje nigdzie na konferencjach albo no, nie udziela się, tak, no to no nie poznasz takiej osoby, tak? Nie, oczywiście, że tak, no ale jakby jeżeli dostajemy dokładnie opisany projekt, wiesz, który jakby ten formularz pozwala na to, że możesz naprawdę dokładnie opisać, co zostało zrobione, dlaczego tak zostało zrobione, dlaczego został użyty, nie wiem, Angular, czy dlaczego został użyty jakikolwiek inny framework i dlaczego warto się tym zainteresować, jaki to ma, wiesz, czy często jest tak, że te firmy udostępniają część tego kodu jako open source, bo nie wiem, stworzyli jakąś bibliotekę, czy cokolwiek innego. Więc wiesz, więc to są rzeczy, które są warte uwagi
dla firmy z jednej strony jest to fajne, bo mogą docenić tych programistów, tak? Że może wyjść kilku tych programistów i zostać docenieni za tą swoją pracę, którą wykonali, wiesz, no jakby przed masą, która jest na konferencji i to jest fajne. No a dla nas, tak jak powiedziałem, no jest to ważne, żeby te projekty były znaczące dla społeczności, która jest dla nas kluczowa no i wiązały się silnie z tym, co my robimy. Mhm. A te osoby wiedzą wcześniej, że są nominowane, czy one się Tak, na konferencji dopiero dowiadują? Nie. Wszyscy wiedzą wcześniej, kontaktujemy się z tymi osobami. Jak już zostaną wybrane, to na tydzień, 2 przed konferencją kontaktujemy się, mówimy, jak to wygląda, wszystko jakby, co trzeba zrobić, gdzie się stawić, o której i tak dalej, żeby taką nagrodę odebrać. Aha, okej. No bo nawiążę do tego, że właśnie te osoby się bardzo często wzruszały i przynajmniej jak ja byłem, tak, że miałem takie, wiesz, zastanawiałem się, nie? Czy oni się dowiedzieli właśnie w momencie, kiedy ty o tym mówisz, czy wiedzieli wcześniej? Wiesz co, bo to jest taki magiczny moment na scenie. Jakby możesz o tym wiedzieć wcześniej, ale jakby wychodzisz na tą scenę i dostajesz tą nagrodę, dostajesz te brawa i nagle się, wiesz, nagle to jest prawda, to się dzieje. To nie jest tylko mail, który dostałeś, czy telefon, że chcemy ci wręczyć nagrodę za to i za to, tylko to się dzieje naprawdę i wtedy ten głos się rzeczywiście załamuje. Jakieś tam, wiesz, czy łzy wzruszenia, czy no to jest, wiesz, niektórzy ludzie oczywiście jakby przechodzą do tego jak do porządku dziennego, że nie pokazują bo każdy ma różne, każdy jest inny tak naprawdę, ale wiele osób, no to widać, że podchodzą do tego bardzo emocjonalnie i super, bo tak ma być, to właśnie ma być taki moment, ma być zapamiętany, wiesz, tak długo, jak to możliwe. I często jak rozmawiam z tymi ludźmi przez Skype'a, czy przez Zooma, czy jakkolwiek indziej, nagrywamy, nie wiem, podcast i widzę, jak tam z tyłu za plecami stoi ta nagroda, to z jednej strony ja mam, wiesz, cieplej na sercu, a z drugiej strony no widzę, że to jest ważne dla tej osoby i to jest super. Mhm. No, w sumie takie trochę może tego Oscary JavaScriptu się zrobiły. Także wiesz, wcześniej, że będziesz nominowany, a nie w ostatniej chwili, ale no, myślę, że znaczące takie wyróżnienie, nie? Tym bardziej, że już ta konferencja się rozrosła na tyle, że wy to ostatnio już mówiliście, nie? Że jesteście chyba największą konferencją tego typu w Europie. Jeżeli chodzi o NG Poland, no to jesteśmy najwięksi w Europie teraz konferencją i już jakby tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Jeżeli chodzi o JS-owe, myślę, że mogą być jeszcze podobne. Natomiast no, przy tej masie ludzi, którą my mamy teraz, bo z jednej strony jesteśmy ograniczeni trochę salą, ale przy tej masie ludzi, którzy są online, no to na pewno jesteśmy w czołówce. Mhm. A jak myślisz, dlaczego właśnie się staliście też tak największą, najbardziej rozpoznawalną konferencją w Europie? Bo na początku zaczynaliście jako taka mała konferencja w Polsce jakaś, nie? Wiesz co, no, jeżeli chodzi o Angulara, no to myślę, że od początku było tak, że zaczęliśmy, wiesz, no, na pierwszej konferencji było 700 osób i potem już tylko rosło, więc ta Angularowa konferencja to od samego początku była taka, no, nazwijmy to w miarę duża. Natomiast jeżeli chodzi o JavaScriptową, to pierwsza konferencja była dosyć niewielka, no rzeczywiście tam było, nie wiem, 400 osób chyba na tej pierwszej konferencji, więc to można powiedzieć, że była mała, jak na to, co się później wydarzyło, bo też ludzie nie wie do końca, zrobiliśmy ją w ogóle w innym dniu niż NG Poland, to też jakby było, że zrobiliśmy ją w połowie roku. Ludzie nas jeszcze tak bardzo nie znali, bo było tylko pierwsza edycja NG Poland, wiedzieli, że było super, ale JS Poland, no to już tak nie do końca, wiesz, i tak, no mieliśmy te 400 osób, było spoko, ale wiedzieliśmy, że stać nas na dużo więcej i już w następnym roku zrobiliśmy razem te konferencje, żeby był dzień po dniu, że też jakby, że z jednej konferencji, jeżeli ktoś jedzie na jeden dzień, może sobie wybrać 2 dni i dużo osób tak robi.
no i zaczęło się, rozchodzić informacja, że to jest naprawdę fajny event, że to nie jest jakaś tam konferencja kolejna, tylko że to jest rzeczywiście warte zainteresowania event. No i tak jak ci powiedziałem, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Robię to trochę tak jak większość rzeczy w życiu. Może to zabrzmi tak dziwnie trochę, ale robię to pod siebie, czyli zbieram prelekcje, które mi się podobają, zbieram tematy, które mi się podobają i które w danym momencie, nie wiem, mogą zmienić moje życie. I szukam prelegentów, którzy do mnie przemawiają. I jakby nie robię tego, bo ktoś mi powiedział, nie wiem, że coś tam będzie fajne i albo że, nie wiem, zaobserwowałem gdzieś tam, że ktoś robi coś takiego. Mi to nie pasuje, ale ktoś to robi, to ja to zrobię. To kompletnie tak nie działa. I to opiera się na mojej intuicji tak naprawdę. W 100% opiera się na mojej intuicji. Mówię tu o doborze tematów, o tym, jak ta konferencja tak naprawdę wygląda. Nie mówię o logistyce i takich rzeczach, których zajmuje się Julita i jakby ona dba o to, żeby ci sponsorzy byli, żeby to wszyscy byli zadowoleni, że to wszystko jest na miejscu, catering, który jest tam, no wszystko, co jest. Ona dba o to, żeby to działało jak w zegarku, a ja dbam o to, żeby jak wejdziesz na tą konferencję i usiądziesz tam w tym wygodnym fotelu, w tej sali premierowej tego multikina, to żebyś czuł się jak na koncercie rockowym. Żeby to było, dla ciebie wydarzenie specjalne. Być może bierze się to stąd, że przez wiele lat grałem w różnego rodzaju zespołach rockowych. Ostatni mój zespół, taki mały trend, to był V8 i zagraliśmy, to było nie tak aż tak dawno, strasznie temu, zagraliśmy chyba ponad 50 koncertów w całej Polsce, więc to to bycie na scenie jest dla mnie takim jakby, to jest kontynuacja teraz jakby z koncertów rockowych, przerzuciłem się na konferencję, ale jakby dusza jest ta sama, serce jest to samo i dlatego też chcę, żeby każdy prelegent czuł się jak gwiazda rocka, czyli wszystko, co robimy, ta oprawa muzyczna, jak on wchodzi na scenę, to w jaki sposób, go zapowiadamy i tak dalej, to wszystko ma być ta otoczka cała ma spowodować, że ta osoba czuje się wyjątkowo, że czuje się jak prawdziwa gwiazda rocka, że może rozpocząć czasem dla niektórych, to jest pierwszy występ, tak się zdarza też, że może w ogóle to zmienić ich życie, mogą, tak jak widzę po osobach, które wystąpiły u nas, nie wiem, miały lighting talka na przykład, czy coś i potem przez cały rok obserwuję ich, jak jeżdżą po różnego rodzaju konferencjach, bo dostały takiego kopniaka pozytywnego, w 4 litery, że to spowodowało, że, nabrali tej mocy, że wyszedłem na to, powiedziałem to, co miałem powiedzieć, nikt mnie nie zjadł, a oprócz tego, czułem się świetnie i jeszcze ta atmosfera była niesamowita, że to daje takiego niesamowitego kopa. Więc być może z tego, dlatego, że jestem starym rock'n'rollowcem, to właśnie w ten sposób chcę, żeby to się odbywało. I te konferencje są takie, że są trochę takim koncertem rockowym. Długim, ale jednak koncertem rockowym. Więc to jest to. No i jeżeli chodzi o to, z jednej strony o prelegenci, którzy występują na scenie, z drugiej strony ludzie, którzy przychodzą słuchać tych prelegentów, to taki z tyłu głowy, to co zawsze tam u mnie siedzi, to jest budowa marki osobistej, która jest kluczowa na tym, takim zatłoczonym świecie, w którym teraz jesteśmy. I teraz wychodząc na tą scenę, ty budujesz swoją markę osobistą, więc moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby ta twoja marka osobista była jak najlepiej odebrana. Moim zadaniem jest ci pomóc, pod każdym względem pomóc ci w przygotowaniu tej prezentacji czasem. I tak jak powiedziałeś, nie wszystkie prezentacje do ciebie przemówiły, nie wiem,
część była z jakąś sprzedażą, czy tam, wiesz, z czymkolwiek innym, ale część była super. I tak ma być, bo nie mówię tu o tym, że to mają być sprzedażowe czy niesprzedażowe, to mają być prezentacje różnorodne, które przemawiają do różnych osób. I też, a z drugiej strony dają szansę wystąpienia ludziom, którzy dostają takiego, wiesz, fajnego kopniaka i idą w świat potem dalej, bo to jest taka trochę też nasza misja. Bo my z jednej strony robimy konferencję, na którą chcemy ściągnąć jak najwięcej ludzi z całego świata, żeby ten miks był taki, wiesz, taki, że możesz nawiązać różnego rodzaju kontakty. Te kontakty spowodują, że możesz zrobić biznes, albo możesz właśnie rozbudować tą swoją markę osobistą, albo może ci to pomóc w twoim projekcie, który masz i nie wiesz, jak to zrobić, albo możesz nawiązać jakieś, wiesz, możesz znaleźć inwestora dla swojego projektu. Jest masa rzeczy, które mogą się wydarzyć w czasie takiej konferencji i dlatego, wiesz, jakby zbudowanie takiej fajnej atmosfery, takiej otwartej atmosfery, że to nie jest na sztywno, że okej, my wychodzimy, wygłupiamy się na tej scenie, że jakby prowokujemy prelegentów, prowokujemy ludzi do jakichś dziwnych zachowań czasem, czy dziwnych, takich śmiesznych zachowań, które nie są typowo techniczno-konferencyjnymi zachowaniami. To wszystko jest po to, żeby cię rozluźnić, żebyś jakby wszedł w taki stan, żeby ten networking był dla ciebie łatwiejszy, żebyś właśnie rozpoczął ten proces budowania tej swojej marki osobistej, bo to jest kluczowe. I z trzeciej strony mamy sponsorów, którzy wiesz, bez których te konferencje by się nie mogły odbyć tak naprawdę, bo oni tutaj jakby odgrywają ogromną rolę w tym, jak budżetujemy taką konferencję. I ci sponsorzy, wiesz, mają też fajny dostęp do niesamowitej ilości ludzi, którzy są pozytywnie zakręceni na punkcie właśnie konkretnego tematu. W przypadku NG Poland jest to Angular. Wszyscy są zakręceni na punkcie Angulara. I wiesz, i to jak ja, wiesz, wychodzę i zaczynam konferencję i każę ludziom powtórzyć, wiesz, położyć sobie rękę na sercu i powiedzieć, wiesz, przed konferencją, żeby powtarzali za mną, ja kocham Angulara, wiesz, na stojąco, wiesz, jak przysięga w wojsku. Dla mnie to jest, z jednej strony jak ktoś popatrzy z boku, kurczę, co to za wariat w ogóle, co to w ogóle jest, nie? Co tu się w ogóle odwaliło? Ale wiesz, ale ja zawsze mówię, okej, dobra, może jestem wariatem, ale skutecznym, dlatego, że to powoduje, że ludzie się otwierają, więc zaczynają się pojawiają się uśmiechy, bo oni wiedzą, że to jest forma, którą się bawimy razem, że nie jest coś, wiesz, na poważnie, że tutaj, wiesz, dzieje się nie wiadomo co, że my się bawimy po prostu razem. I to jest fajne. To jest z jednej strony, czyli taka konferencja to też jest dla mnie takie show. Od początku do końca jest to pewnego rodzaju show. Mhm. No, to w sumie jak tak teraz opowiadasz, to faktycznie robicie takie show po prostu na tej konferencji. Może faktycznie masz coś z takiego Rockmana. Swoją drogą też kiedyś grałem w kapeli, już od kilku lat. No, znaczy akurat metalowej. No, się nazywa Backsky, teraz oni grają pod inną nazwą, jak ktoś chce, może sobie wyszukać. Gdzieś tam jeszcze są nagrania na YouTubie, można posłuchać. A na czym grasz? Syntezatory. Okej. Dosyć nietypowe jak na metal, ale uważam, że fajnie Nie wiem, czy to brzmiało. Nietypowe, no całkiem, wiesz, całkiem spoko, no. Znaczy ja też grałem metal, no powiedziałem rock, ale no też grałem metal, hard rock, metal, no różnego rodzaju odmiany. No czy tak, to jeżeli ktoś tym nie siedzi, to dla niego, wiesz, wszystko jest rockiem, ale czy nie rozróżni tego. Dlatego wiesz, powiedzenie rock and roll tutaj może zamknąć dużo, wiesz, dużo rzeczy. A czy pod spodem jest Slayer, czy wiesz, czy coś innego, to już... To... Tak, czy Lady Punk. Czy Lady Punk, to już... No. Ale ty na czym grałeś? Na basie. Okay. Staram się jeszcze grać. Nie jest to tak, że całkowicie odpuściłem sobie, bo jednak gra na instrumencie powoduje, że z jednej strony to daje taką odskocznię fajną. Zauważyłem, że to mnie bardzo uspokaja i że
Nawet jak mam natłok różnego rodzaju pracy, a znajdę te, wiesz, pół godziny czy godzinę, żeby sobie poćwiczyć, pograć, to daje mi takiego niesamowitego kopniaka do życia. To jest fajne, także to jest mega odskocznia dla mnie i ja jestem zwariowany na punkcie efektów, więc mam pedalboard do tego basu rozbudowany, wiesz, który po prostu przerzucam te efekty, potrafię spędzić tam, wiesz, 3 godziny mieszając te efekty między sobą, żeby uzyskać jakiś tam, wiesz, różnicę w brzmieniu. Więc, ponieważ te efekty są uwielbiam kostki, więc nie takie, wiesz, zintegrowany jeden efekt na wszystko, tylko uwielbiam kostki, więc te kostki mieszam, więc liczba kombinacji jest niezliczona. To też motywuje mnie do tego, żeby grać i żeby, wiesz, cieszyć się cały czas tym na nowo. To ja mam podobnie z syntezatorami, nie? Bo tam w ogóle masz tych gałek pierdeliard, wiesz, różne te kombinacje, tak. Czy już dawno nie grałem, ale jak, no właśnie to mnie też pochłaniało, nie? Że właśnie sobie bierzesz i kręcisz po prostu ten dźwięk, wychodzi z jakiegoś bazowego i do czegoś tam dochodzisz fajnego. Dobra, trochę zboczyliśmy z tematu, jeszcze wrócił... Przez cały czas zbaczamy, ale to szczerze nic. Tak, tak. Tak, się odnieść jeszcze do tego, bo jak wprowadziliście zmianę to, że JS Poland i NG Poland właśnie na te 2 dni, no to uważam, że bardzo spoko, bo właśnie jedziesz sobie na taki skondensowany po prostu jedną konferencję, plus jeszcze teraz masz warsztaty, możesz sobie tam wcześniej chyba, nie wiem, dzień czy 2 zrobić i wiesz, masz taki zbiorczy dzień i po prostu do takiego nauki po prostu, nie? Jedziesz po prostu, się dowiesz jeszcze dodatkowo przy takiej super atmosferze, tak jak powiedziałeś, nie? Że no, bardzo często się robi głupie rzeczy, a właśnie jeszcze co do tego, to jest, oglądam sobie czasem taki kanał Przygody Przedsiębiorców i prowadzący, on tam mówi, że robi też jakąś konferencję tego dla przedsiębiorców. Ja nigdy tego nie widziałem, jak to wygląda na żywo, ale z tego, co opowiadał, to robił jakieś tam takie głupie żarty i takie, ponoć, że też lecą po bandzie po prostu i wiesz, jak też mówię, że dla osób, czy tam dla prelegentów, jak każdego po prostu uprzedza, ale jak przyjeżdżają na miejsce, to się nie spodziewali, że po prostu aż tak mocno po prostu lecą po bandzie, nie? I to odnośnie takich robienia rzeczy jakoś inaczej, nieutartych. No tak, no robienia niestandardowo i to właśnie to na tym polega, że nie naśladowanie innych, tylko robienie rzeczy pod siebie powoduje, że rzeczywiście tworzysz. Tak jakby może dlatego, że z jednej strony jestem muzykiem i gram na basie i to tworzenie jest jakby wbudowane w moje DNA już od kiedy pamiętam. I więc jakby ja do tego podchodzę, wiesz, że tworzę coś fajnego, nie? Że kreuję nową rzecz. Nie wykonuję pracę jakąś tam, tylko tworzę. To mnie jara, bo też trzeba powiedzieć sobie wprost, że robienie konferencji kosztuje niesamowitą ilość pracy. I tak jak ci powiedziałem jeszcze przed tym, zanim tutaj zaczęliśmy nagrywać, że my po konferencji to 2 miesiące jesteśmy po prostu, wiesz, no jakby zamknięci w 4 ścianach i w ogóle, wiesz, nie odbieramy telefonów, maili, niczego, tak? Zamykamy konferencję jeszcze tak naprawdę przez miesiąc czasu, ale staramy się to robić w taki sposób, żeby jakby jak najmniej tych interakcji było, bo to kosztuje nas niesamowitą ilość energii. I gdybyśmy tego nie lubili, gdyby to było tak, że robimy coś z przymusu, robimy nie wiem, dla pieniędzy, albo że robimy to, nie wiem, bo nie mamy innego wyjścia, czy cokolwiek innego, to by się nie udało, nie byłoby takiej możliwości. Ale ponieważ robimy to, bo mamy zajawkę, robimy to, bo to jest super, robimy to, bo wiesz, bo za tym stoi, wiesz, taki dreszczyk emocji zawsze, robimy to z pasją, dlatego ta konferencja się rozwija, dlatego z roku na rok jest inaczej, mam nadzieję, że fajniej i wiesz, i tyle. I tak jak powiedziałem, dużo tych rzeczy, bardzo dużo jest robionych, bo tak mi mówi moja intuicja, tak? Czyli z jednej, tak jak powiedziałem, robionych trochę pode mnie.
może to zabrzmi dziwnie dla niektórych, ale de facto wydaje mi się, że w każdym biznesie jest tak, że jeżeli robisz go z pasją, to nieważne, czy jesteś Wedel, czy jesteś NG Poland, mimo że wiesz, Wedel jakby, no to jest zupełnie inna inszość, to gdyby nie było tam pasji, to nie byłoby takiej firmy. I wiesz, nigdy w życiu nie powstałaby taka firma jak Wedel. I gdyby nie było pasji, tak wiesz, gdyby facet, który robi meble i nazwał firmę Vox, gdyby nie miał pasji w tym, to nigdy w życiu by nie stworzył firmy Vox, która jest znana w całym Europie, a może i na świecie. I tak samo jest z Ikeą, czy z jakimikolwiek innymi, wiesz, innymi przedsięwzięciami, które robisz. Jeżeli czujesz w tym frajdę, być może to jest takie, wiesz, oczywista oczywistość, bo w szczególności dla ludzi, którzy są młodzi, tam wiesz, pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, to jakby patrzą na to zupełnie inaczej, wychodząc z założenia, że kurczę, muszę zrobić to, muszę tamto, wiesz, muszę wziąć kredyt, muszę się ożenić, muszę iść do pracy, A jak już przeżyjesz trochę i wiesz, jak ten świat działa, to dochodzisz do takiego momentu, że zdajesz sobie sprawę, że okej, no mógłbym iść i pracować jako konsultant na przykład, zarabiać super, wiesz, mieć ciepłą posadkę i robić rzeczy, które uwielbiam. Ale musiałbym to robić, nie wiem, tam od 8 do którejś i wiesz, przez 5 dni w tygodniu, i potem mam wolne. Moim marzeniem było coś innego. Moim marzeniem było to, żeby mieć własną firmę. Moim marzeniem było to, żeby robić to wszystko na swoich zasadach i robić to pod siebie właśnie, wiesz, w taki sposób, żeby robić rzeczy, na które mam zajawkę i że skoro mi się podoba Angular, no to wchodzę w niego, wiesz, na maksa, tak? Piszę książkę, robię meetupy, robię konferencje. Wszystko, co jest możliwe, wiesz, wokół tego, kurczę, bo mam taką zajawkę. I myślę, że dlatego, że ludzie to czują też, że wiesz, że to nie jest wymuszone, to nie jest udawane, tylko to jest rzeczywiście to wiesz, to, co ja czuję. I już, no jakby w te wszystkie rozmowy, wiesz, w kuluarach, w czasie konferencji, czy z prelegentami, czy z osobami, które są, wiesz, na konferencji, czy z uczestnikami, czy ze sponsorami, to jakby one są po prostu, wiesz, no są szczere, tak? No tutaj tak jest. Oni widzą, że okej, no dobra, mamy do czynienia z wariatem, który rzeczywiście, wiesz, który nie bierze jeńców, tak? Jak już coś powie, że coś robi, no to robi. No i już, no pytałeś mnie, bo sam się zastanawiałem nad tym, wiesz, jak to się dzieje, że ta konferencja, wiesz, się rozwija i tak dalej. Mimo że ja nie spędzam czasu, wiesz, nad Excelem, żeby wymyślać w Excelu, wiesz, przestawiać tabelki i wiesz, okej, dobra, zrobię to będzie, to wiesz, to nie wiem, może więcej ludzi przyjdzie, muszę zrobić to. Nigdy do tego w taki sposób nie podchodziłem. Podchodziłem do tego w taki sposób, że dobra, co najbardziej by mi się spodobało w tym roku? Co chciałbym usłyszeć? O czym chciałbym się dowiedzieć? I dopiero, wiesz, zaczynam szukać prelegentów, zaczynam szukać sponsorów. I tak samo dzieje się ze sponsorami, że wybieramy sponsorów, którzy naszym zdaniem będą korespondować fajnie z tymi ludźmi, których zaprosiliśmy na konferencję. I na przykład sponsorem kiedyś był Harley Davidson. Ktoś pomyślał, co? Jakim cudem Harley Davidson, wiesz, może być sponsorem na konferencji technologicznej? Po co? Polska jeszcze, to jest sklep, który sprzedaje motory, no po co tacy ludzie na tym? A my spotkaliśmy się z nimi, powiedzieliśmy im, że kochani, no mamy konferencję, będzie prezentowany Terminator na konferencji, będzie, wiesz, premiera Terminatora, to akurat był taki moment. No jak Terminator, no to Harley Davidson i jakby, wiesz, takie proste skojarzenie, a że konferencja jest taka w stylu rock'n'rollowym,
no to chcemy, żebyście byli sponsorem. I ktoś mi powiedział, że wiesz, i pierwsza odpowiedź oczywiście była nie, no chyba zwariowaliście, po czym ileś tam po kilku rozmowach, wy na pewno zwariowaliśmy według was? Nie, jednak nie zwariowaliście. Jednak to jest bardzo dobry pomysł i będziemy. I byli, i to było super. I wiesz, i takich przykładów jest wiele, których my szukamy z jednej strony właśnie prelegentów, z drugiej strony sponsorów i z trzeciej strony właśnie komunikujemy te rzeczy do ludzi, żeby stworzyć ten miks, tą zupę z tego wszystkiego, która będzie strawna. Okej, a tu myślałem, że wiesz, jak jesteście już tak rozpoznawalni, to działa w drugą stronę, że sponsorzy się sami do was jakby odzywają. W większości przypadków jest tak, że sponsorzy się oczywiście zgłaszają sami, natomiast ja mówię o takich niestandardowych przypadkach, kiedy wiesz, wchodzi firma, która jest kompletnie jakby nie... Szczapia tak jakby na pierwszy rzut oka. Tak, na pierwszy rzut oka w ogóle nie z tej branży. Okej, no to kurde, ciekawe. W sumie nie spodziewałem się właśnie, że Harley Davidson będzie, ale sobie fajnie do tego wymyślicie sobie te skojarzenia. No naprawdę ma to sens. No to jeszcze tak, co możemy się spodziewać w przyszłych edycjach? Wiesz co, to pokażą przyszłe edycje, co się możemy spodziewać, dlatego że to na to pytanie jest mi trudno odpowiedzieć, bo z jednej strony mam wiele pomysłów w głowie, które mi chodzą po głowie, co można byłoby, wiesz, zrobić innego, co można byłoby zrobić inaczej, czy czym zaskoczyć uczestników, ale właśnie dlatego, że chciałbym ich zaskoczyć, to wolałbym o tym nie mówić jeszcze, albo żeby nie zapeszyć, też wolałbym o tym nie mówić. W każdym razie w tym roku konferencja odbędzie się również w listopadzie, czyli w naszym piękniejszym miesiącu roku w Polsce. I również w Warszawie, również w Multikinie, w sali premierowej. Także wszystko odbywa się standardowo. Bilety są już dostępne. Ta pierwsza tura biletów się powoli wyprzedaje. Także co się możemy spodziewać? No, myślę, że możemy się spodziewać kilku fajnych rzeczy nowych, natomiast pozostawię je dla siebie, jeżeli pozwolisz. Dobra. Czyli i takie mamy wyjście, nie? Kurde, czy jeszcze chciałem cię coś zapytać. A ile osób było w poprzedniej edycji? Tak mniej więcej chociaż. Wiesz co, no tak, jak najbardziej. No, na sali mieści się ponad 800 osób. Sala była wyprzedana i online mieliśmy 400. Okej. Więc mieliśmy taką liczbę sumarycznie, więc to już jest naprawdę fajnie. To już jest naprawdę fajnie. No i co? No, zobaczymy. No, może pobijemy ten wynik w tym roku. A JS Poland też jest wyprzedany? Czy to tak, teraz mówiłeś o... Tak, mówiłem o NG Poland. JS Poland też jest wyprzedany, z tą różnicą, że online było około 100 osób mniej. Aha, okej. A to nie są jakieś takie duże różnice. Nie jest bardzo duża różnica. Sala i na tą konferencję i na tą była wyprzedana, natomiast różniło się tylko online'owo, więc wiesz, wcześniejsze lata były takie, że było troszeczkę mniej zawsze tam tych osób na JS Poland. Być może bierze się to z tego, że wiesz, no jakby ludzie nie do końca wiedzą, co się można spodziewać na takiej konferencji JS-owej, w sensie jakby, bo nie do końca możemy sobie pozwolić na to, żeby tam było, wiesz, taki całkowity rozrzut i miks technologii. Jakby idea JS Poland jest taka, żeby z jednej strony mamy NG Poland, który jest bardzo skupiony na jednej technologii, a z drugiej strony, jak ktoś przyjeżdża na te 2 dni na przykład, obydwa dni sobie bierze, chcemy, żeby tego drugiego dnia zainspirować go innymi rzeczami, nie do końca związanymi z Angularem, ale takimi, żeby zobaczył, że w tym ekosystemie javascriptowym dzieją się różne rzeczy. Niekoniecznie to musi być inny framework, ale
ale wiesz, ma służyć takiemu troszeczkę otwarciu się na nowe rzeczy. Chodzi o to, żeby nie zamykać też się w swojej takiej bańce, czyli, że nie wiem, skupiam się tylko na Angularze i tak dalej i jakby niczym innym się nie patrzę tego, co się dzieje dookoła. Chodzi o to, żeby trochę rozbić tą bańkę, że okej, z jednej strony super, zajmujesz się Angularem i to jest rewelacja i z tym zostań. Natomiast chcemy ci też pokazać, żebyś zobaczył, co się dzieje w tym ekosystemie, żeby zainspirować cię do szukania jakichś informacji, jakby otworzyć ci twoje horyzonty. Na tym polega JS Poland od samego początku. Była taka idea. No i już, i wiesz, i dużo ludzi z tego korzysta, czyli idzie na 2 dni, a część osób jest takich, które przychodzi tylko na JS Poland, tak, bo nie są związani z Angularem w żaden sposób, więc przychodzą tylko na JS Poland i szukają dla siebie inspiracji, tak, szukają tego networkingu i ciekawych tematów. Może w przyszłości jeszcze React Poland zrobicie. Nie, Vue Poland. wiesz co, to już dużo osób mnie o to pyta, natomiast no, problem mój jest z tym taki, że wiesz, że no to żeby już czegoś się podjąć, no to musi być w moim serduchu, tak wiesz, dosyć głęboko i ja nie robię czegoś dlatego, że nie wiem, że jest popularne, czy dlatego, że nie jest popularne, czy dlatego, że ktoś, wiesz, że są takie oczekiwania lub inne oczekiwania, bo gdybym zaczął robić, wiesz, tak jak ludzie oczekują, to przestałbym być tym kreatorem, którym chcę być, a stałbym się wytwórcą. A ja jednak z tyłu głowy mam to, że chcę być kreatorem, czyli chcę tworzyć, a żeby pozwolić sobie na to, żeby tworzyć, jakby to górnolotnie nie zabrzmiało, to chcę mieć tą wolność wyboru. Czyli jeżeli to wychodzi z mojego serducha i wierzę w to, to tak, chcę to zrobić. Natomiast jeżeli to jest tak, że okej, dobra, super, nie wiem, React jest popularny, czy Vue jest popularne, nie ma takich konferencji, więc tu wiele osób przychodzi, mówi, wiesz, może jednak byśmy zrobili coś, ale jeżeli ja tego nie czuję, to jest zawsze dla mnie takie, wiesz, no, to jest jak wchodzeniem w biznes, który wiesz, jak robisz biznes, to jest to, co powiedziałem wcześniej. No nie możesz robić tak, że ktoś przyjdzie ci powie, dobra, to nie wiem, tam zainwestuj w to i w tamto, ty się na tym nie znasz, albo nie wiem, jest to w ogóle... I nie czujesz tego. Nie czujesz tego, wiesz, zainwestujesz, wiadomo, że to nie wyjdzie. A nawet jak wyjdzie, to nie będzie to taki efekt, jak mógłby być. Więc raczej idę w tą stronę, wiesz, tego poszukiwania wewnątrz siebie i szukania tych rzeczy, które mógłbym zrobić. Myślę o jakichś takich rzeczach związanych ze sztuczną inteligencją, które by mnie porwały w jakiś sposób. Tą sztuczną inteligencję wałkuję już od lat, bo od nie wiem, 8 lat temu pierwszy raz, jaki miałem taką naprawdę dużą styczność ze sztuczną inteligencją na jednej z konferencji Google'owych, gdzie zobaczyłem, jak to działa. I w sumie od tamtej pory mi to świdruje moją głowę, bo teraz to, co się wydarzyło przez ten ostatnie, nie wiem, 2 lata, czy no może rok taki, gdzie to jest boom poprzez uproszczenie tego interfejsu przez ten chat GPT, że możesz, wiesz, w łatwy sposób korzystać z tej sztucznej inteligencji, czy przez Midjourney, czy przez innego rodzaju aplikacje. To jakby, wiesz, wszyscy teraz jakby mówią o tym, tylko i wyłącznie o tym. Myślę też, wiesz, jak znajdę fajną ideę, uda mi się to fajnie ubrać w głowie w jakąś ideę i zrobić z tego coś, co będzie zgodne z moim sumieniem, to na pewno to zrobię. W każdym razie myślę o tym. I już, no, a tak naprawdę skupiamy się, wiesz, cały czas na NG Poland i JS Poland, robimy podcasty, robimy, wiesz, te wszystkie rzeczy, które są związane z logistyką,
Zamawiamy koszulki już, wiesz, wszelkie rodzaju plecaki, jakieś takie rzeczy. Staramy się, żeby jakieś inne rzeczy, o których nie chcę mówić na razie. Więc wiesz, więc to cały czas się dzieje. Mhm. Właśnie, bo powiedziałeś, że już jakby sprzedaż odpalacie, to sobie bardzo wcześnie, bo tak Sprzedaż ile, działa od samego ponad... początku. Sprzedaż działa od samego początku, czyli skończyła się od następnego dnia, kiedy wiesz, Aha, kiedy okej. skończyła się konferencja. U nas działa sprzedaż taka i mnóstwo ludzi z tego korzysta, bo to jest taka, wiesz, najniższa cena z najniższych. Więc jeżeli ktoś nam ufa już, wiesz, rok przed, zasługuje na to, żeby, wiesz, żeby mieć taką cenę najniższą z najniższych. I to jest fajne. Ale oprócz takich ludzi, którzy kupują, wiesz, pojedyncze bilety, już jest dużo firm, które kupuje pakiety całe po 20, 30 i więcej biletów i już też wykorzystują ten moment, że ta cena jest najniższa. No to co, myślę, że już powoli będziemy do końca chyba zbierać, zmierzać. Już tak chyba już, nie wiem, ponad półtorej godziny patrzę, grubo rozmawiamy. E, No to Darek, dzięki. Bardzo miło się rozmawiało. Nie wiem, czy jeszcze chcesz coś na koniec dodać. Może ja może od siebie dodam. To jak Darek wspomniał, tak, nie wiem, czy pierwsza pula się skończyła, czy nie, no ale to możecie kupić bilety na konferencję jeszcze w niższych cenach, więc korzystajcie. Dokładnie zapraszam na stronę ngpoland.pl i jspoland.pl. Nie ma tam jeszcze zbyt wielu informacji, jeżeli chodzi o samą konferencję, co na niej będzie i tak dalej, bo to dopiero jest w trakcie tworzenia, natomiast sam bilet można już kupić. Można zobaczyć, jak było w latach poprzednich też. Także że warto wejść. No i już, no, co mogę powiedzieć? Jestem Ci niesamowicie wdzięczny, że dałeś mi możliwość wystąpienia u Ciebie na kanale. To jest ogromna, wiesz, frajda. Obserwuję Twój kanał już od dłuższego czasu. Widzę, jak się rozwija, kibicuję. Także to, że mogę tutaj być i mówić, jest dla mnie ogromną frajdą. Dzięki. Nie wiedziałem, że też oglądasz. Miło mi. E, No ja też z kolei twój czasem słucham, jak znajdę czasu, podcast, to właśnie ktoś ma ochotę jeszcze posłuchać Angular Masters, tak? Angular Master Podcast i JavaScript Master Podcast, tak. No to też, tam występuje sporo znanych właśnie osób, które między innymi występują na konferencji, więc warto posłuchać. Myślę, że jeden z bardziej chyba merytorycznych, jeżeli chodzi o takie tematy JS-owe w Polsce, więc też ze swojej strony polecam. No, a jeżeli się podobało, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytanie, czy do mnie, czy do Darka, że postaramy się na nie odpowiedzieć. No i do następnego razu. Darek, jeszcze raz dzięki, że zgodziłeś się wystąpić i dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję pięknie.